Tym razem porywam Was na całodniową przygodę z rejsem w roli głównej. Przed nami kilka ciekawych punktów, które trzeba zobaczyć będąc w Tajlandii. Dzisiaj wyruszamy na James Bond Island. Za moment przyjedzie po nas transport, dlatego czekamy tutaj właśnie przy lobby naszego hotelu. Cena, to Was na pewno interesuje. Cenę wynegocjowaliśmy na 1300 batów. Pierwotna cena wynosiła chyba 2500 batów, ale pamiętajcie, że te ceny wszystkie są po prostu zawyżone po to, żebyście mieli satysfakcję, kiedy je wynegocjujecie na niższe, kiedy zbijecie te parę stów, prawda? Wycieczkę rozpoczęłam wyjazdem z Aonang do świątyni Suan Kuha. Miejsce te dzieli dystans 93 km, czyli ponad godzina jazdy. Jak na krakowskim rynku. Kompleks to ogromne jaskinie w skałach wapiennych podzielone na Dark i Light Cave. W Jasnej znajduje się duży pomnik Buddy, jednak nadal o wiele mniejszy od tego, którego widzieliśmy w Wat Po w Bangkoku. W ciemnej jaskini jest trochę ciekawiej, bo skały układają się w niesamowite wzorki. Trzeba wchodzić tam z latarką, więc człowiek czuje zew przygody. Muszę podświetlać tutaj, żeby sobie zęby nie byli ciemno. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. Naprawdę ogromna jaskinia. Bez kitu. Następnie udaliśmy się do pobliskiego portu, skąd wyruszyliśmy kolorową łodzią wraz z naszym barwnym przewodnikiem Ladyboyem do kolejnych punktów wyprawy. Nasz przewodnik zdążył już sobie nawet usta pomalować na różowo. Po drodze mijaliśmy lasy mangrowe oraz sporo skał wapiennych wystających ochoczo z wody. O mangrowcach opowiem Wam więcej w kolejnych odcinkach, bowiem to nieodłączny element tajskiego krajobrazu. Dopłynęliśmy do wyspy Talu. Tam skorzystaliśmy z kajaków, żeby popływać bezpośrednio pod skałami, sprawdzić, co słychać w wiosce krabów, zobaczyć spacerujące po mule rybki. Nie wiedziałam, że takie istnieją. A to podskoczki mułowe. Ryby chodzące po lądzie stały się obiektami badań wielu naukowców. Dzięki nim wiemy, że owe podskoczki to ryby z rzędu okoniokształtnych. Obie płcie dorastają do 15 cm. Preferują wody słonawe, szczególnie mangrowcowe bagna wokół wysp i na wybrzeżu. Dlatego też nic dziwnego, że spotkaliśmy takie właśnie w tym miejscu. Na czym polega ich fenomen? Mogą pływać, ale też chodzić po lądzie dzięki specjalnie przystosowanym skrzelom. Poruszają się tak sprawnie dzięki silnym płetwom piersiowym. Potrafią też wysoko skakać i wspinać się. Widać, że tutaj są przygotowani na turystów i na to, czego turyści tak naprawdę oczekują. Pan zrobił nam zdjęcia z takim efektem tutaj przez listeczek. Może pokażesz? Widać to? Mega. Zobaczymy, jak te zdjęcia wyszły zaraz. Dobra, teraz czas na płynięcie do tej groty. Jesteście na to gotowi? Zobaczymy, kto tu ma teraz nam w Krakowie. Bądź na bieżąco i zasubskrybuj ten kanał, aby nic Cię nie ominęło. Wszystko mam mokre, o Jezu, nalało mi się do majtek. Serio, ale fala, całe życie mokre. Nadszedł gwóźdź programu. Wysepka Khao Phin Kan zwana jest popularnie wyspą Jamesa Bonda. Wszystko za sprawą filmu o słynnym brytyjskim agencie. Jesteśmy, w końcu dotarliśmy na James Bond
emocje sięgają zenitu, ale najbardziej rozśmieszyła mnie tabliczka, którą trzyma nasz przewodnik z godziną, o której mamy tutaj być, i z napisem Today not tomorrow. Wejście na teren tego parku narodowego to 300 batów za osobę dorosłą i 150 za dzieciaka. A tu pan wszystko obczaja. I oczywiście King. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Ile ludzi dookoła? Proszę bardzo. A tutaj stragany. Czy James Bond kupował sobie tutaj jakieś okulary za 100 batów? Jestem mega ciekawa. Z tych wszystkich pierdół najbardziej podobają mi się te małpiszony. Zobaczcie, jaka słodka. Jezu! Jaki małpiszon na lianie. Maleńka plaża ukryta wśród pionowych skał i kamienna maczuga wystająca wprost z morza to miejsce wyjątkowe. James Bond fruwał tutaj nad tymi skałami, szalał właśnie na tym piasku, w tej wodzie. To były emocje. A teraz to wszystko możemy poczuć na własnej skórze. Myślałam, że będę wstrząśnięta, niezmieszana niczym jego martini na widok części scenografii z tego filmu, którą przygotowała natura, ale chyba widziałam już za dużo skał wapiennych, żeby akurat ta wyrwała mnie z butów. Nie zmienia to faktu, że jest to kolejne ładne miejsce na mapie. Warto wybrać się tam chociażby po to, żeby powspominać przygody jednego z największych babiarzy kina akcji. Na zakończenie wpadliśmy coś przekąsić na charakterystyczną wyspę Panie. Cała jest oblepiona chatkami na palach. Zjedliśmy tam lunch i powoli wracaliśmy do portu. Oni wiedzieli, że jesteśmy z Cebulandii. Patrz, jakie nam podkładki dali. Polsza, this is Polsza. W pewnej restauracji, muszę przyznać, było bardzo dobre jedzenie, dużo wege opcji dla mnie, ukochana kukurydza w bardzo dobrym sosie. Największe wrażenie, szczerze, to zrobiły na mnie te widoki tak naprawdę. No zobaczcie, mamy domki na palach, dużo różnych restauracji na palach, tylko w tamtej części to nie wiem, czy tu będzie widać. No i przed nami piękne, rozpościerające się skały. A po prawej stronie lasy mangrowe. Z czystym sercem polecam taką całodniową przygodę. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, które tworzymy m.in. w Tajlandii, Malezji i Indonezji. Już niebawem pojawią się na kanale Podróże tu i tam. Do zobaczenia!